Są takie lata, kiedy organizowanie na koniec roku specjalnego plebiscytu nie ma sensu. W 2001 roku było oczywiste, że najważniejszym wydarzeniem, które zmieniło świat, były zamachy z 11 września. W 2014 roku wydarzeniem numer 1 były rewolucja godności na Ukrainie i początek wojny w Donbasie. Kończący się właśnie 2022 rok także przyniósł jedną potężną zmianę na świecie. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Rosyjska inwazja na Ukrainę lub też po prostu wojna na Ukrainie to bez wątpienia najważniejsze wydarzenie kończącego się 2022 roku. Wydarzenie, które zmieniło świat prawdopodobnie na długie lata. Jak do niego doszło, ile do tej pory zginęło osób i jak bardzo Rosja nie spodziewała się trwającego już 10. miesiąc skutecznego oporu Ukraińców? W ostatnim w tym roku odcinku podcastu Świat mam dla Ciebie krótkie podsumowanie tej wojny. Chcę Ci także przypomnieć pewną wstrząsającą historię, którą po raz pierwszy opublikowaliśmy w maju. Jest czwartek, 29 grudnia 2022 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель 24 lutego nad ranem rosyjski prezydent Władimir Putin ogłosił początek, jak to określił, specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie. Miała ona rzekomo pokonać faszystowski rząd na Ukrainie, który dokonuje rzezi cywilów na wschodzie. Odnotujmy jedynie, że takie twierdzenia są oczywistą nieprawdą. Pierwsze rakiety zaczęły spadać na podkijowskie lotnisko, gdzie mieli wylądować rosyjscy spadochroniarze. W następnych godzinach bomby spadały także na Kijów. Ogólnie jesteśmy teraz w mieszkaniu, siedzimy w łazience. Jak są jakieś syreny na ulicach, to idziemy tam siedzieć. To jest najbezpieczniejsze, bo mamy jakby dwie ściany przed sobą jeszcze. Trzy ściany. Opowiadał mi w pierwszych godzinach wojny Anton, 24-letni student z Kijowa. A prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, wówczas jeszcze wydawało się polityk nieprzygotowany na tak ciężki czas, apelował o odwagę i obronę kraju. Oskarżał też Rosję o bombardowanie cywilów. O 4 godzinie rosyjskie siły продовжили завдавати. Jest 4 nad ranem. Rosyjskie siły bombardują terytorium Ukrainy. Oni mówią, że cywile nie są celem. To kłamstwo. Tak naprawdę nie ma dla nich znaczenia, które dzielnice bombardują. Це брехня. Насправді вони не розрізняють, у яких районах діє. It was unprovoked, but this is what Russian President Vladimir Putin unleashed on Ukraine as the sun came up this morning. Rosjanie zakładali, że w ciągu kilkudziesięciu godzin uda im się zdobyć Kijów, obalić ukraiński rząd i przejąć władzę w kraju. Ale ofensywa na stolicę utknęła, a po kilku tygodniach rosyjska armia wycofała się z rejonu Kijowa. Walki przeniosły się do Donbasu na wschodzie Ukrainy, ale także tutaj Rosjanie zaczęli tracić tereny, które wcześniej zdobyli. Po 9 miesiącach okupacji ukraińska armia odzyskała strategiczny Chersoń. Z tygodnia na tydzień jednak na jaw wychodziły kolejne zbrodnie wojenne dokonywane przez Rosjan. Żołnierze z zimną krwią gwałcili cywilów, mordowali ich, grabili ich majątek. Rosja ostrzeliwała też szpital położniczy w Mariupolu, czy też teatr w tym samym mieście, gdzie w podziemiach chroniło się kilka tysięcy cywilów. Symbolem zdegenerowania Rosjan stała się Bucza i inne podkijowskie miasta, gdzie po wycofaniu się rosyjskich wojsk znaleziono setki ciał cywilów. Putin is the aggressor. Putin chose this war. Ukraina nie została zdobyta nie tylko dzięki determinacji armii, ale także dzięki pomocy z zachodu. Do Kijowa płynie strumień broni, amunicji, a ukraińscy żołnierze są systematycznie szkoleni przez kraje NATO. A prezydent Zełenski przyjmowany jest jak bohater. Mimo całkowitej izolacji Rosji przez Zachód i sankcji, które czynią ogromne spustoszenia w gospodarce, Moskwa chce prawdopodobnie spróbować po raz drugi zaatakować Kijów. Ale już teraz ma gigantyczne straty, być może nawet 50 000 zabitych żołnierzy, znacznie więcej niż sowiecka armia straciła w Afganistanie, a także stracone setki samolotów, czołgów, pojazdów opancerzonych
i systemów obronnych. Rosji kończą się samoloty, pociski, a także możliwości dosłania na front kolejnych żołnierzy. Wojna odcisnęła jednak piętno przede wszystkim na Ukraińcach. Pamiętam te pierwsze dni wojny, każdy alarm to był popłoch, uciekanie do piwnic, do schronów. Dzisiaj już trochę tak przywykliśmy do wyjących syren. Nie wiem, czy to dobrze, może i nie do końca, bo przecież rakiety czy rosyjskie drony wciąż niszczą miasta, budynki, giną od tego ludzie. Ale jakieś przyzwyczajenie jest. Myślę, że ono jest nieuniknione, żeby wytrzymać w takiej sytuacji. Mówi mi ojciec Jarosław Krawiec, polski dominikanin, który od miesięcy pracuje w Kijowie i wraz z innymi zakonnikami pomaga Ukraińcom nie tylko w stolicy, ale także i w zrujnowanych przez Rosję miastach na wschodzie. Ojca Jarosława znasz zresztą z poprzednich odcinków o Ukrainie. Wiele osób też wróciło. Wróciło z Polski, wróciło ze świata, wróciło z zachodniej Ukrainy do Charkowa, do Kijowa. Nawet do tych bardzo zniszczonych miejsc, które odwiedzałem, jak Izium. Ludzie mówią, my chcemy być u siebie, że jednak własny dom to własny dom. I ja ich rozumiem, dlatego też tą pomoc, którą okazujemy, zawozimy, ona jest też ważna, bo pomaga tym ludziom rzeczywiście jakoś się na nowo zorganizować w tych trudnych warunkach i rzeczywiście być u siebie. Na pewno bardzo trudnym doświadczeniem od jakiegoś czasu jest brak światła, który wywołany został tymi powtarzającymi się atakami rosyjskimi na infrastrukturę energetyczną. Też ten brak światła często oznacza też problemy z ogrzewaniem, problemy z wodą, problemy z komunikacją, bo jeżeli nie ma energii, to nie działają też przekaźniki telefonii internetowej, nie można się dodzwonić do kogoś, nie można skorzystać z internetu. Kiedy odwiedzam wschód czy południe kraju, często zagaduję rodziców, pytam o szkołę i wszyscy odpowiadają, że jest kiepsko, że szkoły w większości albo zostały na tych terenach, gdzie całkiem niedawno stacjonowali rosyjscy żołnierze, albo zostały zniszczone, zdewastowane. Mama kilkuletniej Ewy, z którą rozmawiałem tydzień temu w Chersoniu, mówiła mi, że szkoła stoi, ale została całkowicie okradziona przez Rosjan. Tablice, ławki, więc nawet gdyby dzieci chciały wrócić, to nie mogą. Ojciec Jarosław Krawiec, przełożony zakonu dominikanów na Ukrainie. A już za chwilę w odcinku podsumowującym 2022 rok i wojnę na Ukrainie chcę przypomnieć Ci zupełnie niezwykłą historię z maja tego roku. Historię młodej Ukrainki i jej rodziców, dla których wojna nie jest jedynym ekstremalnym przeżyciem tego roku. To będzie powtórka odcinka z 12 maja 2022 roku. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Okay, great. So I can just leave the call, right? Poznajcie naszą bohaterkę. To Jarosława. Ma 23 lata, jest Ukrainką i w ostatnim czasie mieszkała i studiowała w Brukseli. Na zachodzie spędziła 1,5 roku. It was a much easier time and the problems you're dealing with. To był bardzo fajny i znacznie łatwiejszy czas niż teraz. Moim największym problemem było to, gdzie chcę pojechać w następną podróż, co chcę kupić, jak spędzić urodziny. Myślałam w zasadzie tylko o swoich studiach, o swojej pracy w Brukseli, a tak naprawdę nie musiałam się o nic martwić. Wtedy przyszedł rok 2022. W styczniu Jarosława dowiedziała się, że jej ojciec ma raka. W lutym jej matka zadzwoniła z informacją, że ojciec ma komplikacje i trafił do szpitala. I remember she was telling me about my dad and then she said, "But please, I'm begging you, please, please, please." Pamiętam, jak mama mówiła mi, co powiedzieli lekarze. Ale wtedy dużo już mówiło się o tym, że może wybuchnąć wojna. Mama powiedziała mi, żebym pod żadnym pozorem nie przylatywała z Brukseli do Kijowa. Ale ja nie mogłam zostać w Brukseli, wiedząc, że coś dzieje się z moim tatą. Kupiłam bilet na pierwszy możliwy samolot i 16 lutego wylądowałam w Kijowie. Szczerze powiedziawszy, miasto było dużo spokojniejsze niż można się było spodziewać. Kiedy siedziałam w Brukseli i śledziłam informacje z Ukrainy, to bałam się, że zaraz wydarzy się coś strasznego. Ale w Kijowie zobaczyłam, że ludzie żyją normalnie. Otwarte są kawiarnie, bary czy restauracje. Ludzie cieszą się życiem.
To było całkiem przyjemne, być z powrotem w domu. Honestly, it was very pleasant to be back home. W czasie, gdy jej mama była wraz z tatą w szpitalu, Jarosława zajmowała się domem, psem, organizowała leki i sprzęt medyczny dla ojca. Wszystko zmieniło się 23 lutego. Tego dnia już tylko godziny dzieliły Ukrainę od rosyjskiej inwazji. The doctor came in and said that my dad can go home, and we were really shocked. Lekarz powiedział, że tata może wyjść do domu. Byliśmy w szoku, że oni go tak po prostu wypuszczają. Tata miał być w szpitalu znacznie dłużej, ale lekarz powiedział, że już wszystko jest w porządku i że może wyjść. Dopiero po paru dniach od innych znajomych, którzy też byli w szpitalach, dowiedzieliśmy się, że lekarze dostali instrukcje z góry, by wypuszczać pacjentów do domów i mieć w ten sposób miejsce dla rannych i dla żołnierzy. Ale wtedy, w tym momencie czuliśmy się wszyscy szczęśliwi, że możemy być razem w domu i w pewien sposób wrócić do normalności, choć w sumie trwało to zaledwie pół dnia. It lasted for like half a day. Good morning from the Ukrainian capital Kiev. Gunfire and explosions have been heard here. Nad ranem 24 lutego rosyjskie wojska wkroczyły na Ukrainę. Rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja. Принято решение о проведении специальной военной операции. When I heard some noise, I remember I jumped off the bed. Kiedy nad ranem usłyszałam jakiś hałas, aż wyskoczyłam z łóżka. Byłam na tyle zaspana, że nie wiedziałam, czy to była eksplozja, czy może sąsiedzi upuścili coś na podłogę, albo coś spadło na jakiś samochód. Spojrzałam przez okno, ale nic nie dostrzegłam. Ale zobaczyłam, że w wielu mieszkaniach świeci się światło. To było bardzo dziwne, bo była 5 rano. Uświadomiłam sobie, że inni ludzie też słyszeli ten huk. Pobiegłam po telefon i zaczęłam googlować wiadomości. Przeczytałam, że Putin wypowiedział wojnę Ukrainie. Pomyślałam sobie, nie wierzyłam. A wcześniej byłam jeszcze w sypialni rodziców i zapytałam ich, czy słyszeli ten hałas. Oni mówili mi, żebym się nie martwiła, żebym poszła z powrotem spać. And they were like, oh, it's all right, it's just some noises, don't worry, go back to sleep. I mean, just 5 minutes later. 5 minut później widziałam z okna rozbłyski, a kilka sekund później usłyszałam naprawdę głośne wybuchy. Przede mną widziałam też 25-piętrowy blok, a w mieszkaniach widać było, jak ludzie wyciągają walizki, kładą na ziemi i szybko pakują ubrania. 5 minut później światła w tych mieszkaniach gasły, a ludzie wychodzili z domów. And then within like 5-10 minutes, the lights, they switch off the lights and they leave. I wouldn't worry about myself, not because I was in the safety, but nie martwiłam się o siebie. Nie dlatego, żebym była bezpieczna, ale jestem młoda, zdrowa, silna i uważałam, że ze mną wszystko będzie dobrze. Ale mój tata nie mógł samodzielnie chodzić, więc już pierwszego dnia zdecydowałam, że zostaję z nimi tak długo, jak będzie trzeba. Oni nawet nie mieliby jak zdobyć jedzenia czy leków beze mnie. I decided to stay, and then air raid alarms, sirens would go off 5 to 10 times a day. Ale w pierwszych dniach syreny alarmowe odzywały się po 5-10 razy dziennie. Za każdym razem trzeba było schodzić do bezpiecznych miejsc, jak na przykład schrony i piwnice. Ja za każdym razem schodziłam, ale moi rodzice nie byli w stanie. To mnie emocjonalnie wykańczało, bo czułam, jakbym ich zostawiła za każdym razem, gdy schodziłam do piwnicy. Za każdym razem żegnałam się z nimi i to było straszne. Draining, like saying goodbye every time, it all feels so scary. Po kilku dniach podjęliśmy decyzję, że będzie lepiej, jeśli wyjadę. Zgromadziliśmy jedzenie i leki, ale miałam w sobie tak okropne uczucie. Żegnałam się z rodzicami i nie wiedziałam, czy jeszcze kiedyś ich zobaczę. To be saying goodbye to your parents and not knowing if you see them again. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Jarosława pojechała na dworzec kolejowy. Chciała dojechać do Lwowa, a stamtąd do Polski. Choć nie było już biletów, to cudem udało jej się wsiąść do dodatkowego pociągu.
Po 8 godzinach podróży w tłoku na stojąco dotarła do Lwowa. Tam wsiadła do taksówki, która zawiozła ją do granicy z Polską. Razem z nią w samochodzie podróżowali kobieta z dzieckiem i rodzina z Holandii. What I didn't know at that time is that taking people to the border meant Nie wiedziałam jeszcze wtedy, że kurs do granicy oznacza, że taksówka dojedzie do miejsca, gdzie zaczyna się kolejka aut do granicy. A to było 30 kilometrów od granicy. I te 30 kilometrów trzeba było przejść na piechotę. Kierowca dowiózł nas tam chyba około północy. Sprawdziłam na mapie Google'a w telefonie, że będę musiała iść 6,5–7 godzin. To wszystko działo się w lutym, kiedy na Ukrainie jest naprawdę zimno, a ja niosłam ciężki plecak. Byłam już potwornie zmęczona dotychczasową podróżą, a przez ostatnich kilka dni spałam może w sumie 2–3 godziny. Ale nie miałam wyjścia, bo nie było się gdzie zatrzymać. Nie było ani sklepów, ani stacji benzynowych, więc po prostu szłam. gas stations, nothing in that part of the road, so I just walked the whole night. W pewnym momencie byłam już tak zmęczona, że zaczęłam pukać do szyb samochodów, które stały w kolejce do granicy. Chciałam się tylko na chwilę ogrzać i zdrzemnąć. Myślałam, że ludzie będą milsi w takiej sytuacji, ale nikt nie chciał mnie wpuścić. W końcu jednak znalazłam rodzinę, która pozwoliła mi się zdrzemnąć godzinę czy 2, a potem poszłam dalej. Następnego dnia, koło południa, może koło 11, dotarłam do granicy. The next day by noon, I think around 11 a.m., I was at the border. So it was both the relief. I remember just taking like a deep breath once. I knew that I'm in Poland. Czułam ogromną ulgę, że w końcu dotarłam do Polski. Ale czułam też ogromną winę. Nie tylko dlatego, że moja rodzina została w Kijowie, ale także dlatego, że ja miałam okazję uciec, ale wielu innych już nie. Czułam się szczęśliwa, ale też czułam się winna. I to poczucie było ze mną przez następny tydzień, może 2. Ani jedzenie, ani kawa nie sprawiały mi przyjemności. Nie cieszyło mnie życie. Czułam ogromny smutek. I to było straszne. Anything. Just don't enjoy your life. Just like with incredible sadness and grief. And it was a terrible feeling. Z granicy Jarosława pojechała busem do Przemyśla, stamtąd do Krakowa, gdzie był już jej brat, mieszkający na stałe w Berlinie. I was very calm, very calm. I saw people crying. Kiedy szłam do granicy z Polską, jeszcze po stronie ukraińskiej, byłam bardzo spokojna. Widziałam płaczących ludzi, ale sama byłam bardzo spokojna. Ale już po pierwszej nocy w Krakowie pamiętam, że się rozpłakałam. I przez wiele godzin nie mogłam przestać. To było jak histeria. Pewnie te wszystkie emocje siedziały we mnie w środku i nagle je wszystkie wyrzuciłam. Wszystko to tak mocno poczułam. I was staying with my brother and his wife and their dog. We would wake up in the morning. Przez tydzień mieszkałam razem z bratem, jego żoną i ich psem w Krakowie. Wstawaliśmy rano, wyprowadzaliśmy psa, braliśmy kawę i wracaliśmy do domu. A potem otwieraliśmy laptopy i przeglądaliśmy informacje z Ukrainy. I tak przez cały dzień, z przerwą może na obiad, chłonęliśmy wszystkie opinie ekspertów, wszystkie informacje o tych okropnych rzeczach, jakie tam się działy. I tak do 22, może 23. All the horrible things happening in Ukraine, and then would finish at around 10, 11 p.m. and be like, okay, I guess it's time to sleep. So I started hearing that my dad was doing better and better. They would go to the shop together. Po pewnym czasie, gdy byłam już z powrotem w Brukseli, mój tata tam, na Ukrainie, zaczął się czuć nieco lepiej. Rodzice wychodzili już z domu na zakupy. Pomyślałam wtedy, że skoro jest już w stanie wyjść do sklepu czy na spacer, to może jest szansa coś zrobić. Bardzo chciałam ich stamtąd wyciągnąć. Nie mogłam się skupić na pracy, na czymkolwiek innym, gdy oni byli tam na Ukrainie. So I tried talking to them first to see how they would respond.
Zaczęłam z nimi rozmawiać, żeby zobaczyć, jak zareagują. Z początku bardzo się ucieszyli, ale mówili, że to skomplikowane, że nie wiedzą, dokąd pojadą, nie wiedzą, co będą robić, bo na Ukrainie mają pracę. Wymyślali każdą możliwą wymówkę, żeby nie jechać. Przekonywałam ich przez 3 tygodnie. Zaczęłam już nawet szukać im mieszkania, szukać szpitala, który by się zaopiekował tatą, ale głównie z nimi rozmawiałam, by przekonać ich do wyjazdu. Któregoś dnia moja mama powiedziała mi, że ona chce wyjechać, ale tata nie chce, a ona nie wyjedzie bez niego. Cała moja uwaga skupiła się więc na tacie. Włączyłam jeszcze do tego brata i jego żonę. Po kilku dniach mama się poddała i powiedziała mi, że taty się jednak nie da przekonać do wyjazdu. To mnie wkurzyło. Byłam zła na tatę. Wysyłałam mu tysiące wiadomości. Najpierw tłumaczyłam, dlaczego muszą wyjechać, jak to wszystko wpływa na całą rodzinę, że musimy razem podjąć tę decyzję, że to nie jest tylko jego decyzja. Do tego czasu kontaktowałam się już ze szpitalami na Litwie, w Polsce, w Rumunii. Wszędzie pytałam o możliwość bezpłatnego leczenia albo jakiejś zniżki na leczenie. Pomyślałam, że to dla niego też będzie argument, bo wtedy w Kijowie nie mógł już liczyć na opiekę lekarzy czy na chemioterapię. Powiedziałam mu, że to bardzo ważne dla niego leczenie, bez którego nie przeżyje, będzie mógł dostać, jak tylko wyjedzie z Ukrainy. Incredibly important for your treatment. You cannot live without it. And then I sent maybe 20-30 messages. I spent like 40 minutes just texting him. Wysyłałam mu po 20-30 wiadomości dziennie. Nad każdą spędzałam nawet 40 minut. Pisałam długie paragrafy. Któregoś dnia zapytał mnie, a co zrobimy z psem? Przecież nie mamy wszystkich potrzebnych szczepień dla psa. Wtedy wiedziałam już, że go przekonałam, bo to była taka błaha sprawa. Pamiętałam, że skakałam wtedy po mieszkaniu i krzyczałam z radości. Następnego dnia spakowali się i po 2 dniach wyjechali. To jest podcast Świat. Ukraine's President Volodymyr Zelensky says Russia is guilty of a war crime. W połowie marca, 3 tygodnie po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, świat dowiadywał się o kolejnych rosyjskich zbrodniach w Mariupolu. Jarosława była wtedy w Rumunii, w Cluj. To tam znalazła szpital, który podjął się leczenia jej chorego na raka ojca. They were supposed to arrive on the same day as I was flying to Cluj, but way earlier. Oni mieli przyjechać do Cluj tego samego dnia co ja, tyle że znacznie wcześniej. Około 19:00 dotarłam do mieszkania, które wynajęliśmy na pierwszy tydzień. W skrzynce pocztowej znalazłam klucz, co oznaczało, że rodzice nie dotarli na miejsce. I'm crying. No way to reach them. Their Ukrainian phones are off. Zaczęłam płakać. Ich ukraińskie telefony były wyłączone. Od 8 godzin nie dawali znaku życia. Nie wiedziałam, co się dzieje, jak mam ich znaleźć. Do tego nie mówiłam po rumuńsku. Nie wiedziałam, czy mam na nich czekać, czy iść na policję. Zadzwoniłam do mojego chłopaka i wszystko mu opowiedziałam. Zaczęłam nerwowo chodzić dookoła budynku. I w pewnym momencie zobaczyłam, jak wysiadają z samochodu. Wyluzowani, szczęśliwi, że mnie widzą. Kiedy zobaczyli, że płaczę, zapytali, co się stało, a ja wykrzyczałam, przecież mieliście tu być już 5 godzin temu. Powiedzieli, że musieli jechać objazdem i się zgubili, a potem wpadliśmy sobie w ramiona. Tata Jarosławy, Juri, ma już za sobą 3 serie chemioterapii i kilka kolejnych serii w najbliższych miesiącach. Nasza bohaterka pracuje teraz nad tym, żeby jej rodzice mogli zostać w Rumunii na kolejne miesiące. I sort of gave up on the idea of trying to plan my life because first everything that happened with my dad. Poza leczeniem taty w zasadzie przestałam już cokolwiek planować. Jestem młoda, ale to, co działo się przez ostatnie miesiące, było dla mnie takim rollercoasterem. I nadal jest, bo raz jest lepiej, raz gorzej. Jeden lekarz ma dobre prognozy, inny złe prognozy.
tydzień po tym, jak dowiedziałam się o chorobie taty, zaczęła się wojna, więc nie chcę już planować. Mogę jedynie zaplanować coś na najbliższy tydzień, pomyśleć, co będę robić, gdzie będę mieszkać, ale nic na dłużej. To wszystko jest potwornie stresujące i nie wierzę, że jak się coś zaplanuje, to tak będzie. Gunfire and explosions have been heard here and in the second city of Kharkiv shortly after the Russian President Vladimir Putin authorized... The first week of the war, it felt like it lasted half a year. Dla mnie ten pierwszy tydzień wojny to było jak pół roku, może rok. To była wieczność. Wtedy w ciągu jednego dnia w moim życiu wydarzyło się więcej rzeczy niż zazwyczaj w ciągu miesiąca. Jednego dnia jesteś w domu z rodziną, drugiego dnia ze znajomymi w piwnicy, kolejnego dnia w drodze na stacji benzynowej. Wszystko szybko się zmienia, tak dużo rzeczy się dzieje. Dlatego czuję, jakby ta wojna wybuchła już rok temu. Do you think this time... Czy ten czas cię zmienił? Oh, absolutely. I think all the things that I was... Absolutnie. Myślę, że wydarzyło się wszystko to, czego się bałam. Teraz czuję, że nie mam już wiele do stracenia, a to, czym się kiedyś przejmowałam, nie ma już znaczenia. Jestem szczęśliwa z tym, co mam. I czuję się silniejsza, bardziej pewna siebie, bo wiem, że sobie poradzę i wszystko będzie dobrze, bo przecież gorzej już naprawdę być nie może. Teraz doceniam drobne rzeczy i mniej się przejmuję. A czy rozmawiałaś z tatą o tym, jakie ma teraz największe marzenie? On jest bardzo prostym człowiekiem. Myślę, że jeśli jest ze swoją rodziną, to nic mu już więcej nie trzeba. Teraz najbardziej chcieliby wrócić do Kijowa. Mówi mi o tym codziennie i mówi o tym lekarzom. Oni mu mówią, że musi zostać, a on, gdy tylko pojawi się jakiś nowy lekarz, pyta go, czy jednak nie mógłby wrócić do Kijowa. A co jest twoim marzeniem? Żeby ten obecny świat się już skończył, żebyśmy wszyscy mogli wrócić do Kijowa, żebym mogła zobaczyć wszystkich przyjaciół i wszystkie miejsca, które kocham i wiedzieć, że wszyscy są bezpieczni. Czyli wsiąść w wehikuł czasu. 23-letnia Jarosława oraz jej rodzice byli bohaterami tej niezwykłej opowieści o ludziach, którym nie tylko wojna wywróciła życie do góry nogami. Była to powtórka z maja 2022 roku, a czytała Katarzyna Ingram. To był ostatni odcinek podcastu Świat w 2022 roku. Kolejny odcinek ukaże się już po nowym roku, zatem chcę wam wszystkim podziękować za to, że jesteście z podcastem Świat i poprosić, żebyście zostali dłużej, także na ten nowy 2023 rok. I oczywiście złożyć wam najlepsze sylwestrowo-noworoczne życzenia. Przypominam, że premierowe odcinki podcastu znajdziecie w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Na naszym kanale na YouTube oprócz czwartkowych podcastów w niedzielę znajdziecie także niebanalne filmowe historie ze świata. W tę niedzielę wyjątkowo premiery filmowej nie będzie, bo jak wspomniałem, robimy noworoczną przerwę na tydzień. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i życzę wam wspaniałego wejścia w nowy rok i dobrego 2023 roku. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.